Witam wszystkich bardzo serdecznie w 22 materiale, gdzie omawiam proces tworzenia gry Fallout 2 w postaci, jak widzicie, 3D. Dzisiaj mam kolejną garść nowych rzeczy, nowości, które opracowuję od ponad tygodnia. Zająłem się w tym czasie wieloma aspektami gry, dlatego nie wszystkie są gotowe, ale już niektóre mogę zaprezentować. Dobrze, więc tak, pierwszą z nich jest fakt, że mamy gotowe przedmioty, które możemy użyć w plecaku. Najpierw zaprezentuję Wam bombę. Za pomocą prawego przycisku myszy aktywujemy ją, aż zapali się ta tutaj lampeczka u góry. I teraz musimy na przykład użyć na tych dwóch nieszczęśnikach. Wstępnie mamy 10 sekund, aż wybuchnie. Jak widać. Następnie mamy tutaj kilka kamieni. Zbiorę je wszystkie. Weźmiemy całe 6 do ręki i biegniemy w stronę na przykład gekonów. Tam dwa wyszły, więc pozbędziemy się ich. Z powrotem weźmiemy do łapki i musimy dopaść tego gekona. Ok, oberwał. Dobrze. Oczywiście kamienie rzucane są na losową odległość i oczywiście zależy to od naszej umiejętności rzucania. Im wyższa, tym bardziej precyzyjnie w stronę kursora celownika będzie rzucony kamień. Ja sobie wrócę po amunicję do shotguna. Przeładuję. Spróbujmy zaatakować grupkę gekonów. Ok, jak widzicie, ataki są również teraz obszarowe. Wcześniej po prostu obrywała ta osoba, w którą rakieta trafiła. A teraz, jak widzicie, możemy zlikwidować kilka osób. Dobrze, teraz biegniemy sobie na mapę świata i zaprezentuję Wam kolejny aspekt gry, który jest dość ważny. Postaram się znaleźć pewną lokację i do Was wracam. Ok, więc jesteśmy w takiej oto nowej lokacji. Jak widzicie, jest ona skalista, jest to taki jeden z kanionów. Podejdziemy sobie bliżej. Tutaj, jak widać, rad skorpiony się czają. Jest ich trochę. Więc je wykończymy. Jeszcze dwa. Dobra. I mamy wejście do jaskini. Proszę bardzo. Więc tak, wchodzimy do jaskini, wystarczy do niej się zbliżyć. No więc jesteśmy sobie w takiej oto jaskini. Wchodzimy do plecaka. Zapalam flarę, wrzucam do jednej ręki i mamy już nieco jaśniej. I teraz można się poruszać po ciemności.
Sprawdźmy, co tu się kryje. Oczywiście teraz wylosowały mi się gekony. Mogą być również inne stworzenia, które mogą zamieszkiwać jaskinie, groty i tak dalej. A czasami może nie trafić się nic zupełnie, po prostu pusta jaskinia. Docelowo flara ma świecić 10 minut, natomiast na potrzeby tego materiału skróciłem ten czas, żeby było widać, że gaśnie, że należy zapalić ponownie, także sami rozumiecie. Ok. Dodatkowo naprawiłem kolor krwi, bo przykładowo jeżeli atakowaliśmy pana Złotą Rączkę, on bryzgał czerwoną krwią, teraz bryzga czarnym olejem. Również roślinki bryzgają krwią koloru zielonego. Także ja jeszcze mam dużo do zrobienia. Zamierzam wprowadzić już wszystkie bronie rzucane, typu granaty i tak dalej, włócznie tak samo, żeby dało się nią rzucić. Mając ładunki wybuchowe, myślę, że wrzucę je do świątyni prób i wówczas wtedy będzie można ją przejść całą i zacząć od wioski Arroyo. No ale to będzie w najbliższych dniach. Ja na razie się żegnam i oczywiście dziękuję, że oglądaliście, że byliście zainteresowani kolejną częścią. Do następnego materiału, na razie, cześć.